Donald Trump to człowiek, który umie zarabiać pieniądze na wiele sposobów, również dzięki kryptowalutom. W swoich ostatnich dokumentach finansowych ujawnił, że w ubiegłym roku jego dochody przekroczyły $600 milionów. Skąd takie pieniądze? No więc czerpał z różnych źródeł. Po pierwsze, jego firmy kryptowalutowe, które wspólnie z rodziną prowadził w ramach World Liberty Financial i innych przedsięwzięć związanych z tokenami, przyniosły mu dziesiątki, a nawet setki milionów dolarów. Sam z tokenów zarobił ponad 50 milionów, a jego rodzina także dzięki dziełom cyfrowym takim jak NFT uzyskała kilkaset tysięcy. Dodatkowo sporo dołożyły kurorty golfowe na Florydzie, które wygenerowały drugie tyle, kilkadziesiąt milionów. Dochodziły też opłaty licencyjne za markę Trump, sprzedaż gadżetów, hotelarstwo i inne. W sumie aktywa jego rodziny były warte około 1,5 do 7 miliardów. Różne wyceny oscylują w tych granicach. Obok tego Trump Media and Technology Group, czyli spółka odpowiedzialna za platformę społecznościową Truth Social, postawiła na bitcoiny. Firma zarejestrowała plan emisji obligacji i akcji na ponad 2 miliardy dolarów, które mają trafić częściowo właśnie na zakup bitcoinów jako rezerwę, obok gotówki i krótkoterminowych inwestycji. To nie jest zwykła inwestycja w akcje czy rynki. To pierwsza tego rodzaju operacja, gdzie publiczna, do tego medialna firma postanowiła trzymać bitcoiny w swoim bilansie. Sygnał jest prosty. Jeżeli firmy zaczynają traktować bitcoiny jako cyfrowe złoto albo rezerwę kapitału, to daje to sygnał całemu rynkowi, że kryptowaluty mają wagę i są poważnym składnikiem aktywów. Jakie są skutki dla kursu bitcoina? Tu sprawa nie jest od razu krystaliczna. Wiadomo, że samo ogłoszenie dużej emisji i pomysłu na bitcoin nie wywindowało kursu jakoś dramatycznie. Inwestorzy skupili się bardziej na cenie akcji Trump Media niż samego bitcoina, bo rynek BTC jest ogromny. Codziennie przewija się tam naprawdę dużo pieniędzy, miliardy dolarów obrotów. Nawet zakup za 2 miliardy to drobnostka, ale liczy się efekt psychologiczny. Jeżeli publiczna firma decyduje się na bitcoin jako rezerwę, może to zachęcać kolejne, by powtórzyły ten ruch. To jak domino. Jedna firma kupi, druga pójdzie za nią i nagle okazuje się, że jest to poważny nurt na rynku. Jak dotąd widzieliśmy podobne sygnały. Firma MicroStrategy trzyma kilkaset tysięcy bitcoinów, także GameStop i inne spółki eksperymentowały z bitcoinową rezerwą. Trend rośnie. Do kwietnia i maja tego roku firmy ulokowały już ponad 11 miliardów dolarów w aktywach kryptowalutowych. Ale ostrzega się, że jak firmy kupują zbyt dużo i giełda się załamie, mogą zacząć sprzedawać pod presją, co obniży ceny. Ale póki to są większe i przemyślane ruchy, może stworzyć stabilne podłoże dla długoterminowej wyceny bitcoina. Dla posiadaczy bitcoinów jest to potencjalnie dobra wiadomość. Większa akceptacja i popyt instytucjonalny mogą ustabilizować kurs i wzmocnić pozycję BTC jako wartościowego aktywa. Chociaż ryzyko jest realne, kursy kryptowalut nadal są ciekawe, wrażliwe na nastroje, politykę i globalne kryzysy. Więc nawet jak więcej firm ogłasza rezerwy w bitcoinie, to czekać nas mogą spadki i korekty, bo w okresach besy część firm może ograniczać zakupy lub sprzedawać swoje pozycje, żeby ratować płynność. Dlatego dla każdego, kto trzyma bitcoiny, dobrze jest patrzeć na dłuższą metę, doceniać wzrost adopcji instytucjonalnej, ale również ogarniać, że trzeba liczyć się ze stratami, jeśli taką decyzję podejmiemy. Nie chodzi o to, żeby ślepo zakładać, że jak Trump czy inna firma coś robi, to kurs tylko będzie w górę. Lepiej traktować to jako kamienie w fundamentach, które jednak mogą być chwiejne przy silnym wietrze rynkowym. Może jeszcze kilka słów, co to w ogóle jest za spółka TMTG? World Liberty Financial to zdecentralizowane przedsięwzięcie DeFi stworzone przez Trumpa i jego rodzinę. Firma sprzedała 2 razy swoje governance tokeny, w pierwszym oraz drugim etapie emisji, łącznie na $0,5 miliarda, a Trump posiada 16 miliardów takich tokenów, co zapewnia mu znaczący wpływ na decyzje projektu i przyniosło mu ponad 57 milionów dolarów z samej sprzedaży. Meme coin o nazwie Trump został uruchomiony w połowie stycznia, z czego 800 milionów z miliarda tokenów trafiło do 2 spółek kontrolowanych przez Trumpa. Już dzień po debiucie token zyskał miliardy w wycenie rynkowej, a same opłaty transakcyjne przyniosły blisko 100 milionów dolarów zysku dla grup powiązanych z Trumpem. Jeśli chodzi o strukturę rezerwy TMTG, firma planuje sprzedać obligacje i akcje o wartości ponad 2 miliardów dolarów, aby dokupić bitcoiny i włączyć je obok gotówki i inwestycji krótkoterminowych. W bilansie znajdą się więc kryptowaluty obok tradycyjnych aktywów, co formalnie traktuje bitcoiny jako rezerwę finansową spółki. Dodatkowo wpływ Trumpa na kurs BTC poprzez memecoin jest pośredni.
wpis na platformie społecznościowej czy ogłoszenie wydarzenia np. kolacji VIP potrafią wywołać krótkoterminowe wzrosty takich tokenów, co ściąga uwagę spekulantów i na chwilę podbija wolumen. Ale stabilny kurs Bitcoina zależy od dużo większego kontekstu, rynkowego, nie tylko od tych wydarzeń. Na koniec warto przypomnieć, że poza TMTG sam Trump w swoich finansach ujawnił też inne działania związane z kryptowalutami, jak sprzedaż tokenów, memecoinów, stablecoinów, a nawet inwestycje w kopalnie bitcoinów czy fundusze powiązane z ETF-ami. Sumaryczne zyski z tych zagrania poszły w setki milionów dolarów, a czasem w miliardy, dzięki memecoinowi Trump i innym produktom. To pokazuje, że nie chodzi tu o jakąś partyzancką zabawę, ale o całkiem skomplikowaną działalność biznesową, która przynosi konkretne efekty finansowe. Podsumowując, nie wiem jak Państwo, ale ja zastanawiałem się, gdzie jest drugie dno, gdy pod koniec maja publikowałem wiadomość, że wiceprezydent USA Vance ogłosił możliwość gromadzenia bitcoina jako rezerwy walutowej. Nie ma drugiego dna, tylko jak zwykle. Jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o kasę.